Arkanga, beyond crypto. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 2 dzień stycznia 2024 roku. Imieniny obchodzą Telesfor i Telesfora. Za oknem mamy 3 stopnie Celsjusza, niewielkie opady deszczu. Blok BTC 823980, cena KNG 2,34 USDT, cena cash 299,9 KNG, a to jest kwadrans z Kangą, wydanie 182. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać i skąd nas oglądacie. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, pierwsze pytanie, jak zwykle bardzo ważne. Jak nazywa się ser od ducha? Nie wiem. Dodam, że odpowiedź jest bardzo, bardzo słodka. Ser od ducha. Sernik? Nie. Serduszka. Serduszka, bardzo dziękuję, Łukasz. 99-2, a teraz przechodzimy do podsumowania tego, czy coś w ogóle się wydarzyło w ciągu tego ostatniego tygodnia na rynku. Ciekawe, że o to pytasz. Tak, no wydarzyło się dużo. Widać wyraźnie, że rynek trochę pospał sobie w święta i pospał w czasie Nowego Roku, ale jak tylko opadły emocje związane z Sylwestrem, związane z witaniem Nowego Roku, to ruszyły konie i cena Bitcoina po prostu wystrzeliła. I mamy niesamowite wzrosty. Ja wczoraj czytałem sobie kilka analiz i tam były takie, no, że jak zostanie przytrzymane 44, 200, to wtedy może będzie silna presja sprzedażowa i będziemy mieli znowu spadek do 43, do 42. Takie były mniej więcej przewidywania. A tutaj, proszę bardzo, aktualna cena 45 800. Można powiedzieć, że w ciągu 24 godzin wszystkie analizy, które były przedstawiane, można było wyrzucić do kosza. Na pewno co do jednego można być pewny, mamy zamieszanie związane z ETF-ami i z tym, co w tym tygodniu może już mieć miejsce. Od piątku rusza okienko, kiedy SEC może zatwierdzić spotowe ETF-y. My mówimy o tym już po prostu w kółko i wszystkim wychodzi już uszami. Niedługo zajrzę do lodówki, a tam ETF-y będą. Tak. No, ale prawda jest taka, że to jest wielkie wydarzenie. Ciekawe, że to wydarzenie, spoty ETF-owe w Stanach, całkowicie przykryło coś, co wydarzyło się w międzyczasie, ale o tym może porozmawiamy już po tej sekcji związanej z cenami. Także widzimy wyraźnie, Bitcoin podskoczył, to są jakieś albo zmiany związane z przeciekami, które się już pojawiają, albo wręcz przeciwnie, bo widzieliśmy, co się stało, jak poszedł fake news związany z tym, że spoty zostały zatwierdzone. Cena Bitcoina zareagowała błyskawicznie. No i teraz możemy być świadkami tego, że cena idzie do góry. No bardzo duża zmienność, tak. Bardzo duża zmienność. Ja widziałem kilka prognoz, kilka takich znanych analityków odważyło się zrobić prognozy i między innymi jeden z nich mówił o tym, że cena będzie rosła oczywiście. On mówił o jakimś tam wzroście nawet powyżej 50 000, ale przewiduje również korektę, bardzo silną korektę, poniżej 40 000 tak zdecydowanie, powyżej 30, ale poniżej 40. No i potem stopniowe odbijanie się tak, żeby w okresie
powiedzmy 2 lat, bo mówi o końcu 2025 roku osiągnąć tą cenę 300-350 tysięcy dolarów przy takim dosyć stałym i systematycznym wzroście. Oczywiście z lokalnymi korektami, ale generalnie z trendem silnie wzrostowym. Z drugiej strony mamy ETH, który jeszcze niedawno miał swój bottom, jeśli chodzi o, czyli dołek, jeśli chodzi o stosunek do Bitcoina, czyli taka korelacja, ile ETH dostaniemy za jednego Bitcoina i tutaj niedawno dostawaliśmy najwięcej, czyli ETH było najsłabsze. Ta formacja przypomina trochę podwójny dołek, double bottom, tak to mówią wszyscy magicy od Pisaków i Painta, co sugeruje, że faktycznie możemy być świadkami już niedługo wzrostu ETH, tym bardziej, że na rynku ETH też się sporo dzieje. ETH w tej chwili cena około 2400, trochę ponad, więc bardzo dobry wynik, również silny wzrost, nie tak silny jak na Bitcoinie, ale jest. No, myślę, że trzeba zapinać pasy i być gotowym na wielki rollercoaster, który czeka nas w związku właśnie z ETF-ami. A powiedz mi, czy w tej całej grze na scenie nie pojawia się trzeci gracz? Myślę o Solanie. No Solana jest trzecim graczem, jak najbardziej. Tutaj bardzo dobre wyniki. Ja przypomnę, że jeszcze niedawno Solana kosztowała poniżej $20, tak? A dzisiaj 115, bardzo dobry wzrost o ponad 8%. No, Solana na pewno staje się czarnym koniem, wręcz powiedziałbym, zagraża ETH. Ostatnio oglądałem taki wywiad, jak już przechodzimy do tematów telewizji śniadaniowej, no to już możemy mówić. Tak. Wywiad z jednym z twórców Solany, główny gość od technologii. Nie pamiętam jego tytułu oficjalnego, ale on, i to było widać, że to jest jakiś nerd, bo używał sobie teraz wywiad z CNBC chyba to był, tak mi się wydaje, i rozmawia i tam się go pytałem, no ale czym jest Solana, czym jest, jakbyś tutaj porównał, nie? On mówi, proszę Państwa, bo Solana to jest taki zupełnie coś nowego, zupełnie nie wiem jak to porównać, no powiedzmy Solana to jest taki Windows 2000, a Ethereum to jest cały czas Windows 95. I tak sobie pomyślałem, że ci ludzie, z którymi on rozmawia, to nie wiedzą, co to jest Windows 95 i Windows 2000. Co więcej, ale użył tego określenia 95 i 2000, tak, no bo Windows 2000 to była topa, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, Windows 2000 było super. Nie, Windows ME było właśnie w topu. Napiszcie jak było, napiszcie. Różnica pokoleń, Łukasz. Przepraszam, to był nie, Windows 2000 był bardzo dużym skokiem jakościowym. Pojawiła się wielowątkowość, pojawiły się naprawdę dużo nowych rzeczy, a Windows 95 to był jednak cały czas stary Windows 3.1 z nowszym troszeczkę interfejsem. Tak, ale żeby tylko tutaj dla tych słuchaczy, którzy może nie pamiętają, Windows 95 był przełomowy i Windows Millennium był przełomowy, z tego co pamiętam, a 2000... Napiszcie jak było, proszę bardzo. Już tutaj, dzięki Dolp za poparcie, dziękuję. Bardzo się cieszę, że... Dobrze, w takim razie niech ktoś jeszcze napisze, żeby nie było, że na podstawie 2 albo 3 świadków, tak mówią starożytne zasady, trzeba wyciągnąć, ale dobra, jakby co to tarzam się w popiele. A propos Solany, no to okazuje się, że w ostatnim tygodniu ilość zapytań w niektórych miejscach na świecie, w Google'ach jest większa o Solanę niż o Ethereum. Tak, no na pewno Solana przeżywa teraz swoje 5 minut, i no, widzę, że budzi to pewne emocje wśród na przykład Witalika, który ostatnio się bardzo mocno zaktywizował, zaczął bardzo dużo mówić o Ethereum, o tym, jaki Ethereum stanie się znowu rewolucyjny, stanie się rebeliancki i że Ethereum musi znowu stać się właśnie taką rebelią. To do tej pory myślałem, przyznaję uczciwie, że Vitalik jest bardzo oderwany od ceny Ethereum, tego co się dzieje, a teraz tak się zaktywizował i myślę, że to już nie tylko o cenę chodzi, ale właśnie chodzi o te fundamenty, że boi się tego, że Ethereum straci tą palmę pierwszeństwa wśród altcoinów. Solana jest bardzo ciekawym ekosystemem, to nie jest jakiś tam przypadek, że tak dobrze stoi. No cóż,
myślę, że ten rok, 24, na wiele sposobów, ale będzie bardzo kluczowy dla rozwoju krypto i pokaże nam, które projekty faktycznie mają szansę przetrwać tą hossę. Przetrwać hossę, mówię tak z przekorą, bo po hossie zawsze następuje bardzo mocne oczyszczenie. Wyrównanie. Łukasz, muszę wrócić jeszcze do tych Windowsów, bo sobie przypomniałem. Nie chodziło mi o Millennium. Tylko Vista. Nie, o XP. Wiedziałem ale oczywiście dobrze, że tutaj pilnujesz poziomu. No dobra, Łukasz, coś takiego dziwnego się wydarzyło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Nawet widziałem tutaj komentarze się pojawiły. Oto jeden z dostawców informacji o kursie, na przykład o cenie dolara, odnotował w topę. Mam na myśli Google. Google. Zresztą jeżeli ktokolwiek korzysta z Google Spreadsheet i korzysta z tej formuły, która dostarcza informacje o bieżącym kursie, tam jest zawsze napisane, tam jest zawsze też napisane, że słuchajcie, róbcie co chcecie, ale nie bierzemy za to odpowiedzialności. I teraz pewnie byłoby to problemem, gdyby nie to, że jeden z kluczowych agregatorów, nie będę wymieniał jego nazwy w tej chwili, który dostarcza nam informacje o cenach kryptowalut, o historii kryptowalut, też korzystał z tego dostawcy. I uwaga, niektóre giełdy korzystały z tego agregatora do tego, żeby indeksować ceny właśnie walut klasycznych. Czy w ogóle możesz wyjaśnić, na czym polega zagrożenie dla giełdy i w ogóle dlaczego niektóre giełdy korzystają z takich agregatorów? No, możemy powiedzieć w ten sposób, giełdy również, może nie bezpośrednio, ale poprzez jakieś swoje odnogi próbują brać udział w notowaniach rynkowych, czy biorą udział w notowaniach rynkowych, no i tworzą pewnego rodzaju automaty. Ogólnie nie chodzi o giełdy, chodzi generalnie o jakichś market makerów, tak? I ci market makerzy muszą korzystać z zewnętrznych źródeł, no bo jeżeli na przykład monitorują Kangę i kurs na Kandze dolar USDT do omega złotówki, to teraz muszą się do czegoś odnieść. Muszą mieć jakiś punkt odniesienia, żeby zobaczyć, czy ten opłaca się kupować, czy nie. Mogą to robić w stosunku patrząc na inne giełdy, ale można też używać zewnętrznych źródeł danych, takich jak właśnie Google. I jeżeli widzą, że na Google cena na przykład dolara to 4 zł, a na Kandze można kupić za 3,90, no to kupujemy. A jak jest odwrotna sytuacja, no to sprzedajemy. I oni w ten sposób działają. No i doszło do czegoś takiego, że faktycznie jedna z giełd, myślę, że wiele giełd, ale jedna z takich istotnych zaliczyła. W komentarzach jest napisane, że chodzi o Bybit. No tak, zaliczyli w topę, no bo Google zaczął pokazywać, że dolar kosztuje ponad 5 zł. A to oznacza, jak rozumiem, to oznacza, że po prostu Bybit, tak jak każda inna giełda, ma swojego jakiegoś market makera i ten market maker, bazując na tym, no tutaj słyszę, że można było trochę zarobić. No tak, Kadziki pisze 5.01 było na Bybit wczoraj nawet. No właśnie. Teraz nie wiadomo, co tak naprawdę się wydarzyło, bo znasz ten dowcip o tym, jaka będzie pogoda, nie? Akurat tego nie znam. To szybciutko powiem. Przychodzą do jakiegoś szamana, wodza plemienia. Ja nie mówię wodzu, czy będzie ciężka zima. A on mówi, kurde, nie wiem, nie? Ale wstyd się przyznać, więc mówi, no słuchajcie, lepiej zebrać trochę drewna. No i tam zaczęli zbierać to drewno, a on w międzyczasie mówi, kurde, zadzwonię do Instytutu Meteorologii i dowiem się, jakie są ich prognozy na zimę. No tam zadzwonią, mówią, zima będzie dosyć mroźna. No to jak następnego tygodnia przyszli ci Indianie, pytają go, no czy zbierać drewno? Mówi, tak, zbierajcie. Jednak czuję, że zima będzie mocna, więc zbierzmy trochę drewna. No i oni zbierają te drewna, a on taki zaniepokojony mówi, dobra, to zadzwonię jeszcze raz. No i zadzwonią i mówią, to co, zima będzie? Jednak podtrzymujecie tę prognozę? Mówią, oj, będzie zima straszna, to będzie zima stulecia. No to jak wrócił, to mówi, słuchajcie, zbierajcie masę drewna, bo będzie najgorsza zima na świecie. No Indianie tam zbierają to drewno, zbierają już tak naprawdę na potęgę, ale on mówi, zadzwoni jeszcze raz. No i zadzwonił do tego instytutu i mówi, słuchajcie, co z tą zimą? Kurde, zima będzie, po prostu to będzie horror. Ale a skąd wiecie? My nic nie wiemy, ale Indianie zbierają drewno jak szaleni. Tak. Więc to tak trochę nie wiadomo, czy to Bybit wzorował się na Google, czy może Google czerpał jakieś źródła, czerpał informacje o kursie od kogoś, kto czerpał
kursy również z Bybita, no nie wiem, to może Nie, to raczej myślę, że jak się patrzy na ten wykres zmiany ceny dolara do złotówki na Google, to tam po prostu idzie ściana. Widać, że gdzieś coś przestało rejestrować. Taki błąd roku 2000. Pozwoliłem sobie nawet na taki komentarz na Telegramie, że to taki opóźniony błąd roku 2000. Natomiast to pokazuje jedną bardzo ważną rzecz, że giełdy, nawet te największego formatu, korzystają z market makingu i z dostawców innych płynności. Jak było na Bybicie, my dokładnie nie wiemy. Pozdrawiamy Bybit, no i trzymamy kciuki, żeby udało się tę sprawę rozwiązać. Dobra. Mamy kilka ciekawych newsów, natomiast ja mogę powiedzieć, że chcę powiedzieć coś trochę z naszego podwórka. Otóż ja jestem zachwycony usługą peer-to-peer. Oglądam te statystyki i widzę, że to jest po prostu, można powiedzieć, szaleństwo. Tak. Ja nawet raz skorzystałem z tego, bo akurat udało mi się jako operatorowi złowić jakąś tam transakcję i muszę powiedzieć, że byłem bardzo zadowolony. Akurat wystarczyło z prowizji na to, żeby pojechać na wakacje. No może nie pojechać na wakacje, ale pójść na imprezę z dobrym winem, więc nie było wstydu. Natomiast faktycznie widać, że to jest usługa, która jest potrzebna i z tego powodu zwracam się teraz tutaj do wszystkich tych, którzy nas oglądają. Słuchajcie, jeżeli chcecie coś więcej usłyszeć o tej usłudze, zobaczcie, na pewno znajdziecie w jednym z filmów, który już został przez nas wyemitowany, więcej o tej usłudze, a innych zachęcam do tego, żeby byli operatorami, bo wiem, że jest taka potrzeba, tych transakcji jest na tyle dużo, że niektórzy się skarżą nawet, że muszą zbyt długo czekać na to, aż któryś operator ich obsłuży. Mam nadzieję, że dzieje się to rzadko, no ale pokazuje, że jest duże zapotrzebowanie. I uwaga, również osoby z zagranicy. Jeżeli jesteście z zagranicy, zgłoście się do naszego customer serwisu i poinformujcie, z jakiego kraju byście chcieli, czy w jakim kraju chcielibyście przeprowadzać usługę, a customer service na pewno to odnotuje i odezwie się do Was, jak tylko będzie możliwe świadczenie takiej usługi. Właśnie, skoro mówiliśmy o innych giełdach, no to może powiedzmy też o giełdzie OKX, którą też śledzimy i tutaj czasami komentujemy, co tam się dzieje. Oto okazuje się, że w ciągu najbliższych kilku dni dużo par walutowych zostanie zdelistowanych, co z jednej strony odbierane jest jako sygnał jakiejś słabości i do tego zaraz będę chciał przejść. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że 3 z tych par walutowych są szczególnie ciekawe. Chodzi o Monero, Zcash i Dash. Tak. Jest jeden klucz, który łączy te 3 pary, czy 3 kryptowaluty, przepraszam, to jest to, że one są wysoce anonimowe. No i ja bym chciał tylko przypomnieć, że na Kandze z tych 3 cały czas mamy Dasha i wszystko wskazuje na to, że tego Dasha jeszcze przez jakiś czas będziemy mieli, a zatem jest to jakiś wyróżnik. Czy będzie Monero czy Zcash, to się okaże. Pytanie, jak bardzo możemy tutaj naciągnąć gumkę od gaci, żeby nie pękła. Ale dlaczego w ogóle giełdy decydują się, Łukasz, według Ciebie delistować krypto? Myślę, że po pierwsze jest to jakaś ucieczka od niepewnych par. To jest jedna. Myślę, że jeżeli jakaś giełda chce być mocno uregulowana i być obecna na całkiem intratnych rynkach, które są uregulowane albo będą wkrótce, no to muszą coś takiego robić i dostosowywać się do regulacji, a regulatorzy nie lubią anonimowych coinów, bardzo nie lubią, no i w związku z tym myślę, że tutaj koniec końców na pewno zejdzie to do jakiegoś tam mini podziemia, czyli będziemy mieli do czynienia z jakimiś giełdami, które będą się specjalizowały tylko i wyłącznie w tych tokenach czy w tych kryptowalutach bardzo anonimowych, ale działających tak trochę na poły legalnie w jakiejś szarej strefie, no bo jeżeli OKX myśli o tym, żeby być obecnym w Stanach, no to nie ma możliwości, żeby listował tego typu tokeny, jeżeli chce być oczywiście oficjalnie widoczny. Ale też jest inna możliwość. Ja myślę, że tutaj mogło dojść do czegoś takiego. Pamiętajmy, OKX mimo całej sympatii naszej do tej giełdy, to jednak jest giełda, która nie jest zlokalizowana ani w Europie, ani w Stanach, tylko w Azji, a nie ma co ukrywać, żeby poznawać dobrze jurysdykcję, na przykład europejską, to znacznie lepiej być po prostu
w Europie. No i stąd może prawnicy OKX-a nie do końca dobrze rozpoznali teren, albo kancelaria, z którą współpracuje OKX, poszła na skróty i powiedziała, a nie bawmy się w to, wyłączmy wszystko, bo zgodnie z moją wiedzą my cały czas, tak jak powiedziałeś, mamy te dasha, listujemy i nie mamy z tym większego problemu. Tak jest, ale no właśnie, bo wspomniałem o tym, że niektórzy odbierają delisting jako jakiś sygnał o tym, że być może stabilność OKX-a jest niewłaściwa. Ja w żadnej mierze tego tutaj nie potwierdzam. Mam przed sobą dane takiej firmy analitycznej, która się nazywa CC Data Exchange Review i ona mówi, jakie 3 giełdy od początku zeszłego roku do teraz najwięcej zdobyły. Też to słyszałeś? Nie. Zdobyły rynku detalicznego, takiego klasycznego, jeżeli chodzi o transakcje spotowe. I okazuje się, że są 3. Upbit, Bybit i OKX. Także chyba nic jednak nie wskazuje na to, żeby tam się coś złego działo. A z drugiej strony to cieszy, że że to nie jest jakiś gigant, no nie, że to on jakby nie łapie coraz większej ilości, tylko mniejsze giełdy tutaj rozpychają się łokciami. Tutaj 2 sprawy, Sławku, z komentarzy. Tak. Jeden do Michała, który mówi o tym, że ma problem z tym, że peer-to-peer jest oferta za 4000 zł na Bliku. Nie wiemy, już jesteśmy, dobrze. Otóż mamy taką sytuację, że różne banki stosują różne limity i nie wiemy, nie wiedząc, z jakiego banku ktoś będzie chciał robić przelew Blik, my nie jesteśmy w stanie tutaj ograniczyć tej ilości. Po prostu zakładamy, że osoba, która chce kupić na przykład Omega złotówki, musi sama sprawdzić dokładnie, jaki limit Blik ma na swoim koncie i do tej kwoty się dostosować. Ja wiem, że transakcje powyżej 4000 przechodzą na Bliku. W niektórych bankach to działa i bez problemu można taką transakcję zrealizować, więc niestety nie jest to coś, co my jesteśmy w stanie tutaj kontrolować, ale myślimy o tym, żeby jakoś tutaj wspomóc użytkowników. Także Michale, to jest jedna taka odpowiedź, ale druga sprawa, Sixtus pyta się Ciebie, Sławku, gdzie można znaleźć plik Excela z wyświetlaniem inwestycji? Zaraz będę chciał wstawić, tak, bo wszedłem tutaj i od razu powiem, że... Ja wiem, gdzie on będzie. Na Telegramie. Na Telegramie, tak. Wstawimy go później na Telegrama. Dzisiaj rano w ogóle się nie bawiłem, bo już chcę przygotować tam wersję dla Ethereum. I myślałem, że zdążę na teraz, ale nie zdążyłem, także to się pojawi już niedługo. Na Telegramie pojawi się, czy warto kupić Bitcoina. Teraz widzę, że od rana jakaś cena się nie zbudowała, więc muszę to poprawić, ale zaraz potem wstawimy na Telegrama. Tak, zaktualizuje się. Tak, dobra. Jest taki człowiek, którego już przestaliśmy tutaj, ja przynajmniej przestałem powoływać na jego wypowiedzi. Chodzi mi o tego człowieka, który napisał Bogaty ojciec, biedny syn, albo odwrotnie. Bogaty ojciec, biedny, no tak, coś tam było. Tak. No, Robert Kiyosaki. Tak. Natomiast warto się przyjrzeć jego komentarzom, jego tweetowi, który pojawił się kilka dni temu, który komentuje, co takiego wydarzy się w najbliższym czasie. On mówi tam o kilku obszarach. Po pierwsze podaje cenę Bitcoina, $120,000, to jest coś, czego się spodziewa i mówi o tym, że ta cena jakby wyniknie z tego, że dolar upadnie. Dlaczego dolar upadnie? Dlatego, że Kiyosaki wierzy w BRICS, czyli w to porozumienie Brazylia, Chiny, Indie, Afryka i tak dalej, bo też kiedyś o tym rozmawialiśmy, że BRICS chce powołać swoją taką jak gdyby walutę, czy takie swoje CBDC i to ma być właśnie narzędzie do walki z amerykańskim dolarem. Ja przyznaję, nie wierzę w BRICS. Nie wierzę w to, żeby takie imperia, które mają tak zupełnie inne motywacje, mogły się w tym zakresie dogadać. To nie jest tak, że dla wszystkich wystarczy motywacja do tego, żeby zdetronizować dolara. Ale Kiyosaki mówi dalej. Mówi tak, wszyscy ci, którzy przyjmowaliście ten klasyczny model inwestycji i on mówi, że klasyczny model inwestycji polegał na tym, że 60% twojego portfela to są bezpieczne obligacje, rzeczy, nie wiem, jakieś lokaty i tak dalej, a 40% to są akcje. On mówi, wszyscy wy musicie to zmienić, bo najbliższy rok
pokaże, że po prostu ten model upadnie. I teraz szukam w notatkach, czy mam gdzieś zapisane, jaki on proponuje portfel. Tak, on mówi 75% twojego portfela to musi być złoto, srebro, bitcoin, w zależności od tego, jakie masz upodobania. A 25% to nieruchomości, ewentualnie akcje spółek naftowych. O, ciekawe. Tak. No, na pewno ten rok będzie pewnego rodzaju rokiem przesilenia, bo widzimy, że te narzędzia, które są używane do sterowania rynkiem walutowym, zaczynają mieć coraz mniejszy, może nie pozostają bez wpływu na cały rynek, tak to powiem. W związku z czym to zarządzanie wzrostem poprzez dług nie do końca już w tej chwili działa. Widzimy niesamowity wzrost znowu na rynkach akcji. Znowu jest nastawienie takie bardzo dobre, jeśli chodzi o Fed. Fed obiecał, że ten rok to będzie rok obniżek stóp procentowych. No muszą zacząć obniżać, bo przecież obsługa długu amerykańskiego kosztuje już niebotyczne kwoty. W tej chwili widziałem, przed naszym programem widziałem, jakie są prognozy. Takie jest otwarte głosowanie, że każdy z analityków finansowych, czy takich tam osób zajmujących się tymi sprawami w firmach może oddać swój głos, czy uważa, że Fed pozostawi stopy, czy obniży, czy wzrosną. No i można powiedzieć, że 85% uważa, że stopy pozostaną na tym poziomie, który jest, a tylko 15% uważa, że spadną o 25 punktów bazowych, czyli 0,25, czyli że w tym najbliższym momencie Fed nie będzie obniżał jeszcze stóp procentowych, dopiero w następnym. No, świat tym żyje, to prawda, ale pamiętajmy, to ma swoje konsekwencje. Dolp napisał jedną rzecz fajną w komentarzu. On właściwie... No ale właśnie, dobra, bo już mam tak dużo myśli, że nie jestem w stanie wybrać, której nadać priorytet. Trzeba doprowadzić do tego, jeżeli ktoś chce zdetronizować dolara, żeby za ropę rozliczać się w czymś innym niż dolar. I tu się zastanawiam, czy BRICS, czyli porozumienie tych państw, mogłoby coś takiego zrobić, czyli nie emitować swoją wspólną walutę, ale na przykład dogadać się do tego, że rozliczają się w chińskim juanie. Nadal myślę, że nie. Nadal myślę, że na przykład Indie, które mają już teraz więcej ludzi niż Chiny. No one są troszeczkę skonfliktowane, natomiast Chiny wprowadziły rozliczanie w juanie, ale nikt tego nie zastosował. Chyba tylko Rosja, nie? Która się zaczyna być coraz zwasalizowana w stosunku do Chin. Tak. No dobra. No to taka ciekawa prognoza. A jak, Łukasz, wygląda twój portfel inwestycyjny? No mój portfel inwestycyjny jest bardzo prosty. Krypto. Mam 100% w krypto. Ja jestem tutaj wierny zasadzie, którą skonkretyzował Phil Konieczny. On powiedział to, co ja myślałem, ale nie nazwałem sobie. On mówi, słuchaj, wychodzisz z krypto wtedy, gdy masz coś lepszego na oku. A ja nic lepszego na oku nie mam, więc zostaję w krypto. Uważam, że to jest to, co da teraz największe wzrosty. Przed nami 2 lata, myślę, hossy, powodzenia i prosperity. Będziemy widzieli naprawdę cuda. Czy to jest ostatnia hossa, bo tak niektórzy mówią, czy to jest ostatnia hossa, tego nie wiem. Ja myślę, że ostatnia hossa, taka, która spełnia cykliczność, to tak. Hossy będą jeszcze, bo pamiętajmy, że Bitcoina jest mało, a chętnych będzie coraz więcej, więc ta cena Bitcoina na pewno będzie rosła w stosunku do fiata i do pieniądza, który w mojej ocenie zaczyna pomału upadać. No ale cóż, przed nami nowe wydarzenia, na pewno będziemy świadkami powstania czegoś, co zastąpi dolara. Myślę, że to nie będzie w tym roku. Myślę, że to będzie na przestrzeni kilku lat. W ogóle tutaj jeden z geopolityków powiedział, że rok 2024 i 2025 będzie gorący pod kątem właśnie geopolityki, bo Stany w obronie dolara mogą właśnie na przykład dążyć do tego, żeby wybuchła wojna. I to jest jeden z takich elementów, który będzie potrafił przykryć ten dług, który występuje w tej chwili w dolarze. I jeszcze jedna moja uwaga na boku. Otóż mamy kilka sposobów na to, żeby nastąpił krach.
Oczywiście możemy mówić, że wszystko nagle upadnie i będziemy świadkami jakiejś wielkiej rewolucji, ale myślę, że nawet bardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym kolejne kraje będą upadały i jakby odradzały się ponownie. Że to nie będzie taki efekt, że wszystko naraz upadnie, tylko po kolei będziemy świadkami jakichś bankructw, jakichś wielkich załamań w poszczególnych krajach, które będą się z powrotem odradzały i dawały, nazwijmy to, dawały przestrzeń na to, żeby w jakichś innych krajach były problemy. Ciekawe, co w tym czasie będzie się działo w Argentynie. No właśnie, tutaj ktoś napisał nawet komentarz, że wczoraj Krzysztof Domagała, wczoraj prezydent Argentyny, czyli Milei, powiedział, że Argentyna nie będzie wchodzić do BRICS-a. No to jest zgodne jak gdyby z jego... no właśnie, bo tutaj jest jedna rzecz. On jest libertarianinem, ale zdolaryzowanym. Niestety. I on jak gdyby próbuje odbudować teraz sytuację Argentyny poprzez dwa takie modele działań. Jedna jest taka, że jest oczywiście dużo liberalnych przepisów, pełna legalizacja bitcoina i tak dalej, ale z drugiej strony chce zawrzeć sojusz z Amerykanami, co jest w ogóle jednym z zarzutów, które niektórzy tutaj intelektualiści stawiają przeciwko niemu. Zobaczymy. Czytam jeszcze komentarze, Łukasz. Jakie plany na 200. kwadrans z Kangą? Mamy jakieś plany. One istotnie wykraczają poza kanon, więc nawet się wstydzę o nich powiedzieć, więc może jeszcze nie mówmy, ale chcielibyśmy zrobić coś wyjątkowego. Jak udało wam się, panowie, uniknąć arbitrażu w parach do złotówki? Mieliście problem pod tym względem? Bitcoin Pharma pyta się pewnie o te problemy związane ze źródłem. Mówiliśmy o tym na początku tego odcinka, nie wpłynęło to w żadnej mierze na naszą działalność. Tak, tutaj u nas nic wielkiego się nie wydarzyło. Nie jesteśmy... że tak powiem, połączeni, ani nie monitorujemy takich źródeł jak Google, więc nie ma tutaj problemu. Generalnie faktem jest, że pamiętajcie, że rynki walutowe są szczególnie narażone na jakieś ryzyko właśnie w okresie weekendów, gdy nie działają giełdy. I tutaj niektórzy moi znajomi się dziwili, czemu na przykład spready się zwiększają w sobotę i w niedzielę. No właśnie dlatego. To jest całkiem normalna sytuacja. Wszyscy arbitrażyści, wszyscy market makerzy, wszyscy tacy ci gracze, którzy korzystają z automatów na weekend zwiększają swoje spready, no bo nie wiadomo, co się wydarzy, jakie będzie otwarcie rynku za kilka dni i wolą, biorą po prostu ryzyko na siebie poprzez zwiększenie spreadów, więc tutaj nie ma nic niezwykłego, ale faktem jest, że wczoraj jak dotarły do mnie informacje o tym upadku złotówki, tak, to miałem chwilę niepokoju. Tak. Pod koniec roku, pyta się Jacek, wchodzą regulacje TFR oraz Majka, które zniosą limit 1000 euro KEC od każdej kwoty. Czy będą jakieś usługi, które pozwolą na kupno bądź sprzedaż bez KEC? Tak. Oczywiście, myślę, że to wystarczy. Na razie zostawmy, ale tak. Dobra. Skąd, Łukasz, weźmiemy tokeny KNG na spalenie? Zgodnie z naszą deklaracją w tym roku zamierzamy spalić 1 000 000 tokenów. Czy one będą pochodziły z naszych zbiorów, czy z tego, co skupimy, czy z czegoś jeszcze? Czy może dodrukujemy? Dodrukujemy. To by było rozwiązanie, co? Ale nie można. Token KNG jest niedodrukowalny. Niestety tak zrobiliśmy i się tego trzymamy. Tak, nie dodrukujemy, bo nie można, natomiast będziemy, na pewno będą to tokeny KNG z rynku. Tak, dokładnie. Czytam dalej swoje notatki. Na ostatnim kwadransie podsumowaliśmy rok, wymieniliśmy kilka takich elementów, które miały istotny wpływ na rynek kryptowalutowy właśnie już w minionym roku, ale okazało się, że o kilku zapomnieliśmy. A to wynika z tego, że po prostu odtwarzałem z głowy, a nie do końca na podstawie notatek. Mianowicie byłem przekonany, że problem z bankami z Doliny Krzemowej to jest problem z roku 2022. To był 2023, więc należy o tym wspomnieć, że miało to wpływ. Co więcej, było wielkie podejrzenie, że rynek bankowy, tak, czy sektor bankowy w Stanach się zawali, ale oczywiście Wielki Brat przyszedł i interweniował, wziął skądś pieniądze, nie wiadomo skąd i uratował.
muszę ci powiedzieć, że przez ten okres świąteczny miałem kilka ciekawych spotkań. Spotkałem się między innymi z człowiekiem, który jest bardzo znaczącym CFO, bardzo dużej organizacji, nie krypto, ale który troszeczkę opowiedział mi, jak to wyglądało z punktu widzenia klienta właśnie jednego z tych banków, który upadł. Celowo unikam tutaj jakichś detali, bo nie chcę, żeby ta rozmowa przestała być prywatną, ale muszę ci powiedzieć, że powiedział, no mieliśmy $500 miliona, czy 500 milionów dolarów mieliśmy na koncie. W tym banku. W piątek. A w poniedziałek było 0. No i mówi, że to właśnie budzi pewne emocje, miał pewne jakieś takie przeżycie, natomiast koniec końców wszystko się dobrze skończyło i tutaj z jego punktu widzenia nic złego nie było. I teraz uwaga, najciekawsze, człowiek, który jest bardzo wysoko w finansach, młody, chodzi mi o to, że nie jakiś bardzo stary człowiek, raczej młody, działający w firmie technologicznej, on o krypto za dużo nie wiedział. I to było bardzo, bardzo ciekawe, bo ma pojęcie o finansach. Bo nie wspomniałeś o tym, że był Polakiem? Nie. Nie był Polakiem. Aha, okej. Nie, to jest czystej krwi Amerykanin i on w żadnym wypadku tutaj nie ma korzeni polskich żadnych, natomiast właśnie o krypto dużo nie wiedział i myślę, że po naszej rozmowie kupuje sobie właśnie kolejne książki i o krypto będzie czytał, bo był bardzo mocno zainteresowany tematem. Także myślę, że jeśli popatrzymy na instytucje amerykańskie, które mają naprawdę bardzo dużo w tej chwili gotówki, bo właśnie on mi zwrócił uwagę na jedną rzecz. Amerykańskie korporacje mają nadwyżki gotówki. Gotówki nie że fizycznej, tylko chodzi o to, że ich bilanse na kontach są astronomicznie duże i oni nie mają co robić z tymi pieniędzmi, nie chcą inwestować w obligacje państwowe, nie wiem z jakiego powodu, a szukają jakichś możliwości i jakby łączę kropki. Tak. Czy w takiej sytuacji ten spotowy ETF bitcoinowy nie będzie dobrym rozwiązaniem dla nich? Tutaj znowu mała zmiana troszeczkę tematu. Zgłębiałem temat tych ETF-ów, bo mnie bardzo zaintrygowało te dwa rodzaje ETF-ów spotowych. Jeden się nazywa Cash Creation, a drugi In Kind. I teraz okazuje się, że to ma bardzo duże znaczenie. Część ETF-ów, tych wniosków ETF-owych było takich, że one się nazywają In Kind, a część była jako Cash Creation. I teraz jaka jest różnica? Różnica jest taka, w jaki sposób możesz zlikwidować swoją jednostkę ETF-ową. Jeżeli jest to ETF typu Cash Creation, to tylko poprzez gotówkę. Czyli jeżeli masz powiedzmy jedną jednostkę ETF-a, która reprezentuje jednego bitcoina, to nie dostaniesz tego bitcoina, tylko dostaniesz dolary. I możesz sobie za te dolary kupić bitcoina. A druga, właśnie in kind, to jest taka, że ty możesz bez pośrednictwa dolarów dostać po prostu bitcoina. I zwracam na to uwagę, to jest oczywistość dla tych, którzy są na rynku i znają ETF-y, ale muszę powiedzieć, że dla mnie to było swego rodzaju wyzwanie, żeby zdobyć taką wiedzę, właśnie dlatego, że na portalach krypto bardzo rzadko się o tym mówi. Ale poczekaj, bo nie uchwyciłem, czytałem komentarze początku tego, te ETF-y, które teraz wejdą, to będą są i takie. To znaczy BlackRock ma Cash Creation, czyli nie mogę wymyślić bitcoina. Tak, i wygląda na to, że SEC preferuje te Cash Creation. No tak, no bo to tak naprawdę stanowi barierę do tego, żeby tego bitcoina gdzieś tam ostatecznie dostać. Ciekawe jest uzasadnienie SEC-u, mówiące o tym, dlaczego wolą Cash Creation. Otóż chodzi o to, żeby zminimalizować dostęp do skarbca.
Czyli żeby nie było potrzeby zbyt często ruszać tych bitcoinów w skarbcu, to żeby to było bardziej bezpieczne, to oni chcą, żeby to było tylko w obrębie tej instytucji. Jakieś takie uzasadnienie zupełnie z tego, no, z czapy. No dobra, wracamy do tematów. Grzegorz Gąsior pyta się, co się stało, że cash brak wartości na portfelu. Musimy to, Grzesiek, sprawdzić, powinna ta wartość być. Kiedy Solana na KNG? Zgodnie z tym, co zapowiedzieliśmy, wkrótce. Najpóźniej w drugim kwartale tego roku. Może trzeba będzie przyspieszyć, no bo pytanie, czy Tron, czy Solana. No, teraz do zespołu IT nie będę podawał daty. Krzysiek się pyta, kiedy w końcu będzie jakaś płynność na loanie. Krzysiek, w poprzednim chyba tygodniu no pojawiło się ponad... Nie mówmy dużo, ile, ale pojawiło się bardzo tak. dużo środków, które po prostu zniknęły w ciągu 2 czy 3 dni. Teraz będziemy uruchamiali w najbliższym czasie kolejne stakingi, które będą pozwalały ludziom zapewnić tą płynność na loanie, więc uwaga, jeżeli ktoś będzie tym zainteresowany, to bardzo prosimy, zapiszcie się na nasz Telegram, subskrybujcie ten materiał, łapka w górę i dzwoneczek, bo będziecie wtedy na bieżąco i dostaniecie informację o tym, że na przykład otwiera się staking dla tych, którzy chcą zapewnić płynność na pożyczkach. Te stakingi będziemy regularnie tutaj otwierali. Popyt jest bardzo duży i z jednej i z drugiej strony, więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko organizować tutaj, dawać możliwość ludziom, żeby ich środki pracowały. Tutaj Kadziki napisał jedną rzecz, że podobno SEC wezwał wszystkie ETF-y do tego, żeby przyszły na ten cash. Tak, one wszystkie przeszły na cash creation, to prawda, natomiast część ma mix, część pozostawiła in kind, tak? To daje możliwość taką, że i taki model będzie robiony, chociaż zobaczymy, czy przypadkiem SEC nie odrzuci właśnie tych, które mają in kind. Znaczy, ja ci powiem ci, Łukasz, to jest tak zgodne z tym duchem profetyzmu, który tutaj wyznajemy, że ETF-y ostatecznie mają służyć temu, żeby rynek krypto w jakiś sposób ubić, albo ubić to jest powiedziane, zniewolić, tak? No i to, co teraz wyjaśniłeś tutaj i wymóg SEC-u, żeby to jednak były cashowe ETF-y, no to jest po prostu bardzo nie w porządku, bo to tak naprawdę wprowadza tą barierę, ten bufor, który sprawia, że instytucja finansowa, która kiedyś by może zmieniła swój statut i chciałaby jednak mieć na swoim portfelu, na swoim koncie te bitcoiny, nie będzie mogła tego zrobić. No i to znowuż, i teraz powiem coś, co pewnie jest bardzo nieprofesjonalne, ale to sprawia, że rodzi się takie przekonanie, że być może tych bitcoinów jednak tam nie będzie, albo nie będzie takiej ilości, że będzie jakaś... Właśnie chcę powiedzieć, że SEC przykłada bardzo dużą kontrolę, bardzo dużą wagę do tego, żeby kontrolować skarbiec. I tutaj akurat muszę powiedzieć, że też miałem tego typu tam myśli, że to tak naprawdę się okaże, że tam nie będzie tych bitcoinów i tak dalej, ale tu się okazuje, że właśnie SEC bardzo dużą wagę kładzie na to, żeby skarbiec był kontrolowalny i żeby nie było sytuacji, że te bitcoiny znikną. Albo dojdzie do druku. Bardziej tak. o tym myślę. Okej, lecimy dalej. Pojawiły się pytania o Polkadot. Nie będę ci teraz, Łukasz, tej grillował. Nie podnosimy tutaj ciśnienia naszym informatykom. Dobra, ale pozdrawiamy. Natomiast Polkadot też jest na liście w tym roku, tak, żeby była dodana. Jeżeli chodzi jeszcze o wydarzenia z zeszłego roku, o których nie wspomnieliśmy w czasie ostatniego kwadransa, no to, że Ripple zwyciężył z SEC-iem. I oczywiście wiemy o tym, że to nie było takie pełna wygrana, że w jednym obszarze SEC wygrał, w drugim Ripple, ale ostatecznie uważamy, że jeżeli chodzi o kwestię symboliczną i tutaj dogmatyczną, no to Ripple okazał się zwycięzcą. No i gdzieś pojawiają się również takie komentarze, że ostatecznie niektórzy na XRP traktowali, że to będzie ten czarny koń z zeszłego roku. A to jest Solana jednak. Tak, no właśnie. Wygląda na to, że Solana wygrywa z XRP. No, myślę, że Solana na pewno ma bardzo dobrą technologię i tutaj to jest faktycznie coś, czym wygrywa. Nie wiem, czy nie zbyt przyszłościową, czy to ten pęd do coraz nowszych technologii nie jest jednak za szybki a ta adaptacja nie jest zbyt trudna, no ale to naprawdę kwestia tego, czy udało się Solanie wejść w te
ze swoimi tematami do odpowiednich osób. No po prostu tak to jest. Trzeba być w dobrym miejscu, o dobrym czasie. Sławomir Wilk pyta się, kiedy będzie ponowna możliwość zamiany udziałów na token cash. Dlaczego nie mogę tego nie wiem z czego, ale kilka kwadransów temu ogłaszaliśmy, że zbieramy, po prostu napisz maila do Customer Service i zbieramy zgłoszenia chęci wymiany cache na udziału albo udziału na cache do 15 stycznia tego roku i przejdziemy ponownie do wymiany. A tłumaczę, dlaczego nie można tego robić tak na bieżąco. No to jest po prostu operacja papierkowa i ona wymaga czasu. To jest kwestia złożenia odpowiednich wniosków, opłacenia kancelarii, przygotowania, wysłania tego do odpowiednich rejestrów i tak dalej. To nie jest coś, co można robić tak na bieżąco. No to jest ta natura tych starych, przestarzałych technologii, czyli rejestrów takich papierowych, no to niestety trwa i kosztuje. Dobra, komentarz krytyki od Krzyśka. Panowie, Hossa rusza, Bitcoin jak rakieta, o was brakuje sporo coinów, stop 20, a wydajecie miliony na skup KNG, Hossa rusza, wy stoicie w miejscu. No, Krzysztofie, mam nadzieję, że twoja perspektywa nie jest właściwa. Pamiętajmy, tak jak Albert Einstein powiedział, wszystko zależy od punktu widzenia. Jeżeli jesteś na kandze, to może ci się wydawać, że stoimy, no bo właśnie razem z nami pędzisz do przodu. To tak trochę żartobliwie, ale faktycznie przyznajemy, że mamy świadomość tego, że brakuje nam niektórych coinów i stąd nasza zapowiedź w ramach projektu KNG 2.0 dodania tych wszystkich kluczowych tokenów i blockchainów, których w tej chwili brakuje na kandze. One wszystkie pojawią się na pewno w tym roku. Im szybciej, tym lepiej. Śledź newsy, będziemy o tym informowali z wyprzedzeniem. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mieli jakieś dobre informacje. Zmiana tematu, kwestie bezpieczeństwa. Oto okazuje się, że w grudniu poprzedniego roku w Rosji jeden z górników został porwany. Został porwany przez grupę jakichś porywaczy. Wśród tych porywaczy był ktoś, kto znał tego górnika. Porywacze natychmiast skontaktowali się poprzez telegrama z bratem tej osoby porwanej i powiedziały, pierwszy komunikat był taki, że oczywiście wzywają do wypłaty okupu. Ten okup, z tego co pamiętam, to było w przeliczeniu na dolary około 170 000 dolarów, czyli nie miliony dolarów, ale nadal dolary. I to jakby ilość istotna. I co więcej, powiedzieli, że mają sfabrykowane dowody na to, żeby udowodnić, że to ten brat porwał tego górnika. Z tego, co mi wiadomo, udało się całą sprawę wyjaśnić, odbić tego górnika, złapać tamtych ludzi. No ale właśnie, to jest temat, który jest bardzo, bardzo poważny. Jeżeli ty, Łukasz, albo ktokolwiek, kto nas słucha, dysponuje krypto i jest jedyną osobą, bo przecież mówimy o tym, nie udostępniaj nikomu swojego klucza prywatnego, a to oznacza, ergo, że jesteś jedyną osobą, która dysponuje dostępem do swojego klucza prywatnego. I jak tutaj w takiej sytuacji się zabezpieczyć? Wszak tak jak już nieraz o tym mówiliśmy, wiertło, które kręci się z siłą 1000 obrotów na minutę, jest bardzo silnym argumentem, tak, żeby jednak ujawnić swój klucz. Najlepszym sposobem na zabezpieczenie się, swój klucz to tutaj różne metody można zabezpieczenia mieć. Na przykład jednym z ciekawych zabezpieczeń, o których słyszałem niedawno, jest to, żeby mieć, nie chcę w tej chwili wchodzić w szczegóły, jak to ma być wykonane, ale ograniczyć poziom wypłat. Że na przykład nie można wypłacić naraz wszystkiego, nie? Tylko drobne kwoty. To jest jeden z pomysłów. Oczywiście inny z pomysłów był taki, jaki stosował mój znajomy w Nowym Jorku, to były lata 90. I chyba ty również mówiłeś mi kiedyś, że coś podobnego stosowałeś, to znaczy mamy zawsze 2 portfele, jeden portfel schowany, w którym mamy nasze pieniądze, a drugi portfel, w którym trzymamy $10 i może tam parę drobiazgów, które nosimy w kieszeni. Jak nas złapią z nożem, złapie nas ktoś nożem, będzie groził, że chce nasz portfel, to dajemy oczywiście ten portfel z $10. No i jesteśmy... To był mój patent na... Ty, Łukasz, tego nie pamiętasz, bo byłeś za granicą, ale przełom lat 90. i nowego milenium w Polsce to nie było niebezpiecznie. Jeżeli miałeś przy sobie telefon komórkowy, to mogłeś być pewny, a jednocześnie miałeś kilkanaście lat, to mogłeś być pewny, że go stracisz. Ja zastanawiałem się, jak tutaj się zabezpieczyć i padłem na pomysł taki, że miałem zawsze przy sobie 2. Jeżeli ktoś mnie chciał zaczepić, to po prostu dawała mu ten jeden, na którym mi nie zależało i idź. Więc jest to jakieś rozwiązanie. Dobra.
Możemy przejść powoli chyba do wyników konkursu, bo zbliżamy się do końca 4. kwadransa, więc powiem tak, nagroda z dnia na dzień dzisiejszy to jest 61,3 KNG. A ja tylko szybko przypomnę, na czym polega nasz konkurs, bo konkurs jest skierowany do tych wszystkich, którzy mają wiedzę, umiejętności i po prostu potrafią dobrze przeprowadzić analizę techniczną, fundamentalną czy jakąkolwiek inną i zaprognozować cenę Bitcoina na przyszły tydzień. To jest coś, co wymaga na pewno dużej wiedzy, dużych umiejętności. Podzielcie się swoimi umiejętnościami, pokażcie, robimy swego rodzaju olimpiadę, gdzie liczą się właśnie umiejętności, wiedza, technika, jaką stosujecie. Zaprognozujcie cenę Bitcoina do dolara, powiedzcie, ile Bitcoin będzie kosztował w USDT we wtorek, przyszły wtorek, czyli 9 stycznia o godzinie 9 na rynku BTC do USDT na Kanzę. Ta osoba, która będzie najbliżej ze swoją prognozą, okaże się najlepsza, otrzymuje nagrodę. Żeby wytypować cenę, wystarczy, że napiszecie w komentarzu teraz hashtag kwadrans z Kangą 183 i podacie cenę w dolarach, bez centów, ile będzie kosztował Bitcoin. No i ta osoba, która będzie najbliżej, dostaje tyle tokenów KNG, ile było łapek w górę pod tym materiałem, podzielone na 10. Tak, przy czym jest jeszcze jedna ważna tutaj uwaga. Nie można się pomylić o więcej niż $25. Tak. To znaczy najbliżej, ale jeżeli ktoś miał pomyłkę, ten najbliższy różnił się jednak o więcej niż $25, no to wtedy następuje kumulacja, nagroda przechodzi na kolejny odcinek i właśnie dzisiaj mamy taką sytuację. Tak. Cena dzisiaj z godziny 9 na Kanzę BTC to było $45 484, a człowiek, który nazywa się Bublinki, nie jestem w stanie rozpoznać płci, bo w swojej miniaturce ma chyba mysz, podał cenę 45 432, więc gratulujemy, ale jednak tutaj nagrody zgodnie z regulaminem przyznać nie możemy i trzymamy kciuki, żeby udało się przewidzieć cenę w przyszłym tygodniu. A ja tylko powiem, że widziałem przed chwilą notowania Bitcoina i Bitcoin, słuchaj, przebił na chwilę nawet w czasie naszego tutaj programu cenę $46 000. Wow. Ale spadł z powrotem do 45 770, to jest aktualna cena. Także widzimy, przecieki się zaczynają. Myślę, że w ogóle to napięcie, jakie mamy, jest bardzo duże. Pamiętajcie, to jest ten moment, w którym Bitcoin będzie na pewno bardzo, bardzo zmienny, no bo jednak ludzie sprzedają plotki, nie, to się kupuje plotki, sprzedaje fakty, czy no, jakoś tam. Sell the news, sprzedajesz plotki. Mhm. I będziemy świadkami tej dużej zmienności. Na pewno są przecieki, na pewno ktoś wie przecież, że jaka decyzja SEC-u będzie, ta decyzja już zapadła, niektórzy już to wiedzą. To, że mamy kurs wzrostowy, może świadczyć o tym, że przecieki są takie, że jednak będzie zatwierdzenie, a to na pewno spowoduje przebicie ceny powyżej $50 000. Tutaj wątpliwości na rynku raczej nie ma. Chociaż ja spotkałem się ostatnio z takim komentarzem, ktoś napisał, że Bitcoin, zatwierdzenie tych ETF-ów spowoduje gwałtowny spadek Bitcoina, bo to jest bardzo złe. I jednym z argumentów podawał taki, że bardzo duża pojawi się presja sprzedażowa na Bitcoinie. Otóż ja tylko chcę wyjaśnić, że żeby ETF-y zaczęły sprzedawać Bitcoina, to muszą go najpierw kupić. Tutaj nie ma kreacji, to znaczy one nie mogą sprzedać Bitcoina, którego nie mają. Właśnie, ale czy to nie jest tak, Łukasz, bo tutaj nie mam wiedzy i słyszałem i tak, że one już mogły go gromadzić wcześniej, bo też słyszałem takie zdanie, chociaż mi się wydaje to zupełnie nieuzasadnione, ale że te Bitcoiny, które mają stanowić zabezpieczenie tych ETF-ów, mogą być kupowane dopiero wtedy, kiedy SEC wyda zgodę. Formalnie tak, natomiast pamiętaj, że jeżeli ja wiem, że ty będziesz chciał kupować bitcoiny, bo twój ETF zostanie zatwierdzony, no to ja po prostu kupuję teraz bitcoiny, które tobie później sprzedam. Nie? To jest oczywiste. Tutaj przy okazji ciekawa sytuacja, możemy powiedzieć o Grayscale i ich największym funduszu bitcoinowym, GBTC. Otóż okazało się, że po pierwsze Grayscale sam złożył wniosek o ETF-a spotowego
On chce po prostu zamienić ten swój trust GBTC w ETF-a Tak. i to jest faktycznie jedyny moment, w którym może pojawić się presja sprzedażowa, no bo oni już mają bitcoiny. Tak. Oni mają już bitcoiny. Natomiast no, z tym, że tamten gap, ta różnica, premia pomiędzy ceną notowaną przez GBTC a wartością BTC już spadła prawie do zera, więc nie ma tutaj jakiegoś dużego ryzyka. Natomiast wiemy, że ARK Investment, który posiadało całkiem sporo GBTC, sprzedało wszystkie BTC. Właśnie ostatnia transza miała miejsce pod sam koniec zeszłego roku i łącznie uzyskała ponad $200 milionów, bo taką kwotę miał ARK Investment zainwestowane i zgodnie z oświadczeniem CEO ARK Investment połowa tej kwoty, czyli $100 milionów, idzie na zasilenie seedowe ich fundusza ETF-owego. Myślę, że nie sprzedawaliby, No tak. gdyby nie wiedzieli, że ich ETF-y zostaną zatwierdzone. Łukasz, mam jeszcze jeden raport, który chciałem się podzielić i przyznaję, że jestem zaskoczony wynikami. Chodzi o raport przygotowany przez Bitfinex. Zresztą może też wstawimy zaraz link do niego na Telegramie. To jest raport, który omawia obecną sytuację. Dużo ciekawych statystyk, ale jedna statystyka w szczególności przykuła moją uwagę. Chodzi o ilość posiadaczy kryptowaluty. I o to w tym raporcie, nie będę cię pytał, jak myślisz. No myślę, że rośnie. No to, że rośnie, to tak. No ale dobra, powiem tak. Na początku poprzedniego roku, według autorów tego raportu, liczba posiadaczy kryptowaluty to 432 miliony. O, to bardzo mało. A mi się wydało właśnie dużo. No ilu mamy w tej chwili ludzi? 5%. No właśnie. 5%. Właśnie o to mi chodzi, że ja jakoś mentalnie operowałem w tym, że jednak to pytanie, jak oni to liczą, czy to jest ilość portfeli, czy tam ale jest to według mnie właśnie to było... No ja słyszałem, że w Polsce 2,6% osób posiada krypto. Też jestem ciekaw, jaką metodologię czy metodykę przyjęli tutaj nasi badacze. Ale dobra, według autorów tego raportu w ciągu roku z 432 milionów wzrosło do 575, czyli dość mocny przyrost. W tym roku ma wzrosnąć do ilu? Jakbyś strzelił? Pamiętaj, że... 700. Oni mówią od 850 do 950 milionów. Wiadomo, okay. Jakoś tam ale to by oznaczało bardzo, bardzo istotny wzrost. No i gdyby tak było, no to by również oznaczało, że w kolejnym roku będzie miliard. A miliard to już jest duża liczba, no bo przecież mamy parę miliardów ludzi na świecie. I dlaczego mówię, że mnie to zaskakuje? Dlatego, że ja jednak zawsze operowałem w takiej przestrzeni, że jak pojadę teraz na miejsce, gdzie będzie 100 osób niezwiązanych ze światem krypto, to moje przekonanie jest takie, że jedna, oprócz mnie, może dwie, może trzy będą miały kryptowalutę. Reszta będzie wiedziała, co to jest kryptowaluta, ale tak naprawdę kiedy powiedziałem już o 3, to już przesadziłem. Myślę, że bardzo niewielka ilość ludzi jest w stanie kupić i sprzedać kryptowalutę. Tym bardziej jestem zaskoczony takimi wynikami. Natomiast one są oczywiście pocieszające. Tutaj taka mała uwaga do Feszczuka, który powiedział, że każdy musi mieć co najmniej jeden BTC. Rozumiem, że każdy człowiek powinien mieć jednego BTC, to ja tylko powiem, to nie starczy dla każdego. Rozmawialiśmy o tym podczas No Comment. Zapraszam do obejrzenia, gdzie mówimy, jak wyglądają te analizy, ile kto może posiadać bitcoina, ile wystarczy posiadać, żeby należeć do 1% wybrańców z populacji świata, którzy posiadają najwięcej bitcoinów, więc zachęcam do obejrzenia. No i ponownie łapka w górę, subskrybuj, dzwoneczek i wejdźcie na nasz Telegram. To będzie dobre miejsce, gdzie możecie dostać dużo ciekawych informacji. A propos informacji, jeszcze raz może zareklamować Kanga University, bo wiemy, że dużo nowych osób się pojawia na naszym kanale. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o krypto, co to jest, z czym to się je, albo po prostu polecić komuś jakieś dobre źródło wiedzy o krypto, tak żeby wiedzieli, bo sami nie mamy czasu na to, żeby wszystko wyjaśniać. Zachęcamy Kanga University. Tam mamy dużo wiedzy, zarówno tej dla zupełnie zielonych, zupełnie początkujących, jak i dla tych, którzy są zaawansowani, jak i naprawdę ekspertów. Każdy znajdzie tam coś dla siebie.
Czy to moment, żebyśmy przechodzili do okrzyków, czy chciałbyś jeszcze coś skomentować albo dodać? Ja tematów na liście mam jeszcze sporo. Można byłoby mówić o tym, że wydrukowano kolejny 1 miliard USDT. Możemy mówić o tym, że Chiny zakazały posiadania, znaczy handlu USDT. No, bardzo dużo tematów jest, myślę, jeszcze do omówienia, ale czas... No kończy się 4. kwadrans, słuchaj, tak. musimy wyznaczyć sobie pewne Swoją drogą to jest pytanie też do wszystkich tych, którzy nas oglądacie. Napiszcie, czy powinniśmy zmienić nazwę kwadrans z Kangą, na przykład na poranek z Kangą, albo śniadanie z Kangą, albo... Albo może powinniśmy skrócić program. Nie, dobrze wiemy, że nie. Dajcie znać, co myślicie o zmianie tytułu. No i co, Łukasz, jaki okrzyk w takim razie przygotowałeś na początek roku? Słuchaj, no nic nie pozostaje innego, jak tylko powiedzieć BCK, Bitcoin ciągle królem, mamy rewelacyjne wyniki 45-46 tysięcy. To jest naprawdę dobry wynik, w tej chwili 45 820, także całkiem dobry początek roku. Tak jest, a ja oczywiście mój ulubiony okrzyk, zresztą mam takie wrażenie, że on wszedł w jakiejś mierze do mainstreamu dzięki nam. KNF, Kanga na fali. Tymi okrzykami żegnamy Was bardzo serdecznie. Proszę ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6, a my widzimy się w sobotę podczas Kanga No Comment. Dzięki. Cześć. Łukasz, hej. Hej.